Witajcie kochani! W tym odcinku zabieram Was do sklepu IKEA. Pokażę Wam nowości 2025. Nowe meble, będzie też powrót do retro kolekcji nawiązującej do mebli z lat 80. i 90., a na koniec wspólnie obejrzymy oświetlenie do ogrodu i na balkon. Zapraszam na odcinek. Zobaczcie, jaki uroczy retro budzik za 10 zł. Nie wiem jak Wam, ale mi taki budzik kojarzy się z moim dzieciństwem. Budzik ten łatwo nastawić za pomocą pokrętła z tyłu zegara, a ten przycisk z przodu to funkcja drzemki. Pozwoli jeszcze pospać 5 minut. Budzik jest na baterię. Bardzo ładny świecznik w różowym kolorze za 20 zł. Gdy zapalisz w nim świecę, pomieszczenie wypełni się pięknymi refleksami świetlnymi, które odbiją się od tego pięknego, przeźroczystego szkła. Bardzo podobają mi się te pojemniki, mają taki naturalny, przyjemny wygląd i wprowadzą taką harmonię i prostotę do wnętrza. Na pewno sprawdzą się w wnętrzach w stylu skandynawskich i w stylu Japandi. Pojemniki te zostały wykonane z drewna topoli i jak widzicie trzeba je sobie samemu złożyć. Mniejszy pojemnik kosztuje 50 zł, a jego wymiary to 25 na 35 na 15 cm. Natomiast większy pojemnik ma wymiary tych wszystkich organizerów do regału Kallax, czyli 33 na 33 na 31 cm i kosztuje 60 zł. Plet z frędzlami za 50 zł. Jego wymiary to 120 na 160 cm. Muszę przyznać, że ma bardzo przyjemne barwy. Wykonany został w 100% z poliestru. Kolejna nowość to organizer na biurko w intensywnym pomarańczowym kolorze za 10 zł. Pamiętacie wazony w energetycznych kolorach, które pokazywałam Wam w ubiegłym odcinku? Należą one do retro kolekcji IKEA 2025. W ramach tej serii IKEA przetworzyła produkty z lat 80. i 90. za pomocą nowych materiałów oraz świeżej kolorystyki. Są to dawne projekty w odświeżonych wersjach i w skład tej kolekcji wchodzą oczywiście nie tylko wazony, ale też meble, które Wam później pokażę, oraz takie poszewki na kołdrę i poduszki. I mamy tutaj na przykład dwa wzory poszewek na poduszkę o wymiarach 50 na 50 cm. Taka poszewka kosztuje 20 zł. A to poszewki, które mają wzór białych chmur na tle błękitnego nieba. Zestawy są w dwóch rozmiarach. Za 80 zł kupimy poszewkę na poduszkę oraz poszwę na kołdrę o wymiarach 150 na 200 cm, a za 120 zł kupimy dwie poszewki na poduszki oraz poszwę na kołdrę o wymiarach 200 na 200 cm. Te dwa zestawy pościeli możemy też kupić w kolorze biało-czarnym. Te same wymiary, te same ceny. Kolejna nowość to ten fotel w czerwonym kolorze. Na początku ubiegłego roku pokazywałam Wam niski fotel w żółtym kolorze i była to ubiegłoroczna nowość, natomiast teraz pojawił się odpowiednik tego fotela w kolorze czerwonym. Jest to odświeżona wersja mebla z 1969 roku. Kosztuje 700 zł. Ten pomarańczowy fotel obrotowy również ma swoje odpowiedniki w kolorze szarym i zielonym, które zostały wprowadzone do oferty w ubiegłym roku. Fotel w kolorze pomarańczowym kosztuje 700 zł i jest to odświeżona wersja fotela z 1967 roku. Ten pomarańczowy fotel jest już dostępny w IKEA od pewnego czasu, ale teraz pojawiła się nowość. Można dokupić do tego fotela poduszkę, aby wygodniej było na nim siedzieć. Poduszka kosztuje 60 zł, a sam fotel dostępny jest w kolorze oczywiście pomarańczowym, ale również czarnym i białym.
Fotel bez poduszki kosztuje 250 zł, a z poduszką 309 zł. Kolejna nowość to składany fotel za 300 zł. Fotel ten zadebiutował w katalogu w roku 1978 roku. Teraz mamy jego odświeżoną wersję. Tkanina to w 75% poliester i w 25% len. Fotel gamingowy za 400 zł należy do serii produktów poświęconych graczom. Fotel ten dostępny jest w kolorze szaro-jaskrawo-żółtym, ale również szaro-czarnym. Ten prosty, a jednocześnie elegancki fotel dostosowuje się do Twoich ruchów i sprawia, że czujesz się częścią gry. Może przechylać się do przodu lub do tyłu, kołysać z boku na bok, a także w przód i w tył. Przedłużacz z 4 gniazdkami o nietypowym kształcie. Wygląda naprawdę jak kreatywny produkt. Kosztuje 60 zł i dostępny jest w kolorze żółtym lub szarym. Długość kabla to 1,8 metra. Ten przedłużacz dzięki nietypowemu kształtowi może zostać z powodzeniem umiejscowiony w każdym kącie lub w rogu biurka. Kosztuje 100 zł. Długość kabla to 1,8 metra. A teraz zapraszam Was na dział poświęcony oświetleniu ogrodu oraz balkonu. Jest tutaj naprawdę dużo nowości. Zobaczcie sami. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym filmie.